Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o autostradzie A4. Autostrada A4 jest najdłuższą autostradą w Polsce. Jej długość wynosi 667 km. Kilometr zerowy, czyli jej początek w Polsce, jest na granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca. Koniec A4 znajduje się na granicy z Ukrainą w Korczowej. W skali Europy droga ta ma numer E40. Prowadzi z Francji, przez Belgię, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję, Uzbekistan do Kazachstanu. W Polsce A4 przebiega koło następujących dużych miast: Legnica, Wrocław, Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Kraków, Tarnów i Rzeszów. W zdecydowanej większości A4 ma 2 pasy ruchu w każdą stronę. Odcinki, gdzie są 3 pasy ruchu, to okolice Góry Świętej Anny, długości 5 km, pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica a Katowice Mikołowska, długości 20,5 km, pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki a Kraków Bieżanów, długości 9,5 km oraz pomiędzy węzłem Korczowa a granicą z Ukrainą, długości 3 km. Łatwo policzyć, że 3 pasy są łącznie na długości 38 km, co stanowi niecałe 6% trasy. Teraz trochę historii. Trasa Berlin-Bytom została wytyczona w okresie III Rzeszy jako Reichsautobahn w postaci 2 odcinków o oznaczeniach RAB 9 Berlin-Wrocław i RAB 29 Wrocław-Opole-Gliwice-Bytom. Jedynymi istniejącymi na ziemiach polskich po zakończeniu II wojny światowej odcinkami przyszłej A4, oznaczonymi jako autostrada, były oddane do ruchu we wrześniu 1936 roku odcinki Krzywa Legnica-Wrocław długości 91,3 km oraz odcinek Gliwice-Bytom długości 12 km. Obecnie jest to droga krajowa nr 88. W październiku 1937 roku oddano do użytku część Golnice-Krzyżowa Krzywa długości 17 km. Obecnie jest to A18 i A4. Do 1945 roku zbudowano także odcinki jednojezdniowe Bielany Wrocławskie Brzeg i Nogawczyce-Gliwice. Odcinek Brzeg-Nogawczyce był w budowie, ale nie został ukończony. Prowadzono także prace na odcinku Zgorzelec-Bolesławiec. Pozostałości prac ziemnych i nawet ukończone wiadukty były gdzieniegdzie widoczne na tym odcinku aż do roku 2007, kiedy rozpoczęto budowę nowoczesnej autostrady, dokładnie na szlaku niemieckiej. W trakcie robót zatarto pozostałości starej autostrady i rozebrano istniejące wiadukty. Poniemiecka autostrada przetrwała bez większych zmian i większych remontów aż do początku XXI wieku. Przez te kilkadziesiąt lat nawierzchnia drogi wykonana metodą odlewania na miejscu płyt betonowych uległa deformacji, głównie w wyniku przesunięć pionowych płyt oraz ich zużycia w pobliżu styku płyt. Niektórzy złośliwie nazywali ją najdłuższymi schodami nowoczesnej Europy. W drugiej kolejności powstał odcinek od Katowic do Krakowa, który był budowany w latach 1983-96. Jednak jakość wykonania tego odcinka była słaba i od początku XXI wieku na tym odcinku ciągle trwają remonty. Pozostałe odcinki autostrady A4 od granicy polsko-niemieckiej do granicy polsko-ukraińskiej zostały wybudowane w latach 1999-2016. Ostatnim odcinkiem A4 oddanym do użytku był 41-kilometrowy odcinek od węzła Rzeszów Wschód do węzła Jarosław. Odcinek A4 od węzła Krzyżowa przez Legnicę do Wrocławia nie spełnia parametrów wymaganych obecnie dla autostrad. Są tutaj zbyt często węzły drogowe, węzły mają zbyt krótkie pasy włączania i wyłączania oraz brakuje mopów, czyli parkingów. Najważniejszą jednak rzeczą jest brak pasa awaryjnego. Z tego powodu na tym odcinku bardzo często dochodzi do wypadków, ponieważ jak samochód ulegnie awarii, to musi zaparkować na pasie prawym. Są tutaj jedynie co jakiś czas zatoczki umożliwiające postój pojazdu w razie awarii. Średni dobowy ruch na tym odcinku wynosi pomiędzy 25 a 50 tysięcy pojazdów na dobę. Generalna dyrekcja zamierza wybudować nową autostradę w tym miejscu. Nowa droga miałaby na odcinku od Krzyżowej do Wrocławia od razu 3 pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. Brane pod uwagę są 2 warianty. Rozbudowa istniejącej autostrady od węzła Krzyżowa do węzła Wrocław Wschód o przekroju 2 razy 3 pasy ruchu plus pas awaryjny w następujący sposób.
Dla lepszego zobrazowania, jak mniej więcej może to wyglądać, narysowałem kilka schematów. Budowa jednej jezdni, 3 pasy ruchu plus awaryjny, równolegle do istniejącej A4. Następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nowo nitkę, rozbiórka starej nawierzchni, 2 istniejących jezdni i budowa w tym miejscu drugiej nowej nitki, 3 pasy ruchu plus pas awaryjny. Drugim wariantem branym pod uwagę jest rozbudowa istniejącej A4 od węzła Krzyżowa do Kostomłotów, a następnie budowa A4 nowym śladem na południe od istniejącej A4. Droga ta w okolicy wsi Olbrachtowice łączyłaby się z planowaną nową S5 w kierunku Wałbrzycha, a także w tym miejscu możliwe, że od północy i południa byłaby droga S8. A4 dalej szłaby na wschód w okolice obecnego węzła Wrocław Wschód, gdzie połączyłaby się z istniejącą A4. Drugim miejscem, gdzie planowana jest nowa A4, jest rejon Górnego Śląska. Tutaj roboczo drogę tę nazwano A4 bis. Droga, w zależności od wariantu, miałaby mieć od 51 do 69 km długości. Kosztować będzie około 5 do 6 miliardów złotych i stanowić będzie obwodnicę górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii biegnącej od Gliwic do Mysłowic. Rozwój gospodarczy województwa śląskiego pokazał, że autostrada A4 oraz drogowa trasa średnicowa nie rozwiązują problemów komunikacyjnych na linii ze wschodu na zachód województwa. Średniodobowy ruch na A4 pomiędzy Gliwicami a Katowicami wynosi pomiędzy 40 a 100 tysięcy pojazdów na dobę. Brane są pod uwagę 4 warianty trasy. Każdy z wariantów rozpoczyna się na zachodniej obwodnicy Gliwic. Następnie planowana droga przechodzi po zachodniej stronie od Knurowa do Łazisk Górnych. A4 przebiega w zależności od wariantu po północy lub południu Łazisk Górnych. A4 bis łączyłaby się z istniejącą A4 w okolicach Mysłowic, Jaworzna. A teraz garść ciekawostek, bo pewnie wiele osób na to czeka. Ciekawostki będę omawiał od strony zachodniej w stronę wschodnią. Na wysokości wsi Jarostów, pomiędzy Legnicą a Wrocławiem, znajduje się wiadukt, gdzie na filarze znajduje się napis w języku rosyjskim. Wodruzim nad Berliną znamia pobiedy. Można to przetłumaczyć jako zetkniemy nad Berlinem sztandar zwycięstwa. Również pomiędzy Wrocławiem a Legnicą w 1973 roku 8 polskich kierowców z Sobiesławem Zasadą na czele pobiło światowy rekord prędkości na dystansach 25 tysięcy km, 25 tysięcy mil oraz 50 tysięcy km Fiatem 125P. Próba trwała 2 tygodnie. Z tej okazji na parkingu koło Kątów Wrocławskich stoi biały Fiat 125P. Przy samym Wrocławiu, w okolicach węzła Bielany Wrocławskie, znajduje się najstarsze mopy w tej części Europy. Pochodzą one z 1937 roku. Są do dziś czynne. W Owczarach, niedaleko brzegu, w przeszłości istniał węzeł z drogą krajową nr 39, ale został zlikwidowany, ponieważ chciano zaoszczędzić na budowie węzła typu trąbka do manualnego systemu poboru opłat. Być może węzeł w tym miejscu zostanie ponownie otwarty po likwidacji manualnego systemu poboru opłat. W województwie opolskim A4 przebiega przez Górę Świętej Anny. Na samym szczycie znajduje się mopy po obu stronach. A4 na tym odcinku, gdzie jest podjazd pod górę, ma 3 pasy ruchu w każdą stronę. Jest to jeden z najładniejszych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Na obwodnicy Gliwic znajduje się jedyny w Polsce zamknięty system poboru opłat za przejazd autostradą, za który nie musimy płacić. Na stacjach poboru opłat pobiera się bilet zerowy. Pokazując go na innym zjeździe na obwodnicy, nic nie zapłacimy. Jadąc dalej na wschód, mijamy po drodze węzeł Gliwice-Sośnica. Jest to jeden z największych węzłów drogowych w Europie. Spotyka się tutaj autostrada A1 północ-południe, A4 wschód-zachód, droga krajowa nr 44 oraz droga wojewódzka 902. A4 na odcinku 36 km w rejonie Górnego Śląska przebiega przez tereny górnicze. Poddawana jest wpływom eksploatacji górniczej i w trakcie budowy została odpowiednio zabezpieczona. W Rudzie Śląskiej wzdłuż A4 po obu stronach są mopy Wirek i Halemba. Przez sam środek mopu Wirek przebiega uskok tektoniczny. Uskok ten objawił się garbem na A4. Kilka lat temu wybrzuszenie to zostało wyremontowane. Co ciekawe,
Moment remontu został uwidoczniony na zdjęciu satelitarnym. W Katowicach znajduje się węzeł Murckowska. Jest to jedyny przykład węzła typu WA w Polsce, czyli takiego, na którym nie występują przecinanie się torów jazdy, który został całkowicie przebudowany na inny kształt, czyli z koniczyny na turbinę. Spowodowane było to natężeniem ruchu. Węzeł typu koniczyna wyczerpał całkowicie swoją przepustowość. W Jaworznie znajduje się częściowo zamknięty węzeł Jeleń. Jest to spowodowane tym, żeby kierowcy jadący od strony Krakowa w kierunku Katowic nie mieli możliwości niezapłacenia za autostradę. Jest to o tyle dziwne, że państwo polskie wybudowało swoimi siłami węzeł Jeleń, po czym w umowie zezwoliło koncesjonariuszowi go półzamknąć dla użytkowników. Według mnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. W Krakowie na połączeniu autostrady A4 z drogą ekspresową S52 znajduje się węzeł Kraków-Balice. Jadąc w kierunku Rzeszowa, pojazdy, które włączają się drogą S52, włączają się z lewej strony, a nie z prawej, jak to jest przeważnie w Polsce. Kształt tego węzła wynika stąd, że pierwotnie A4 miała omijać Kraków od północy. Plany zmieniono, a na północy jest budowana obecnie droga ekspresowa S52, czyli północna obwodnica Krakowa. Pomiędzy węzłami Tarnów Centrum a Dębica Zachód znajduje się najmłodszy drogowy odcinek lotniskowy w Polsce. Jego długość to 2,7 km. Na obu jego końcach znajdują się stojanki, czyli miejsca parkingowe dla samolotów. Odcinek ten nie posiada w pasie dzielącym barier stalowych, tylko betonowe. O węźle Rzeszów-Zachód będę mówił w odcinku o niezrealizowanych inwestycjach drogowych w Polsce. Dzisiaj tylko wspomnę, że wybudowano olbrzymią podwójną trąbkę, choć żadna droga na północ z tego miejsca nie jest planowana i spokojnie wystarczyłby tutaj węzeł typu trąbka. W Korczowej, przy granicy z Ukrainą, jest 400-metrowy nieużywany odcinek A4. Jest on trzymany na wypadek budowy w tym miejscu dodatkowego terminala lub wejścia Ukrainy do strefy Schengen. Dziękuję kolegom z forum Skyscraper City oraz pozostałym wymienionym osobom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.